Jesteśmy dzisiaj na Oahu, na Hawajach i będziemy wchodzić na Mount Kala. Szukać wraku samolotu. What's the plane is? Is B-24, Isaac? B-24. Yeah, It's called the Evelyn. Yeah, that's Isaac. Say hello. Cześć. Cześć. Isaac is a former military guy from US Army and he's gonna help me to get to this This plane. downed aircraft. Yeah, okay. And we're gonna go there. It's the highest peak of Oahu. I think it's 1,200 meters, more or less. Yeah, should be. Okay, so let's go to this tropical forest. A po drodze mamy w lesie tropikalnym makadamia drzewo. Można je sobie jeść. It's like, have you seen all the macadamia trees? Huh? All the macadamia trees. Yeah. These are all macadamia. Yeah. I tak wygląda las tropikalny na Hawajach. Są orzeszki makadamia, jagody, kokosy. Nie bez powodu Hawaje są nazywane Eskimi Wyspami. Nawet w środku lasu deszczowego jest tutaj mnóstwo pożywienia. Oh, like you see, we have all the fruits here. What's that, Isaac? We have here a guava. Guava. It's quite fresh. Straight from the tree. Look at that. Yeah, look at that. So all type of fruits in tropical forests. Let me grab it some. Let's share. Okay. That's tasty. Wow. Fresh. Good, yeah. Good and fresh. Perfect. Hawaje nazywane są Morskimi Wyspami z jeszcze jednego powodu. W przeciwieństwie do lasów deszczowych Afryki czy Ameryki Południowej nie występują w nich gatunki zwierząt zagrażające człowiekowi. Tym samym wędrówka przez dżunglę jest dużo bardziej bezpieczna. More or less on 700 meters at the moment, but unfortunately the bomber is on 1,200, so still far to go. Look at that. About 2,200 feet. Okay. And quite steep. So let's go. It is steep. Do 1200 metrów wędrujemy jeszcze szlakiem z pięknym widokiem na ocean i linię brzegową Oahu. Potem będziemy zdani tylko na siebie i na koordynaty bombowca, które otrzymaliśmy. Jesteśmy na jednym z punktów widokowych. Hawaje z wysokości. I faktycznie, idziemy już dłuższy czas, nie mijając żadnych niebezpiecznych zwierząt ani owadów. Jadowitych węży brak, co jest zdecydowanie ewenementem w tropikach. Yeah, just go. I'll follow you. Są tu za to mrówki ogniste, komary, pająki i najbardziej realne zagrożenie – zdziczałe świnie. Wszystkie te gatunki zostały sprowadzone przez człowieka i nie występowały na wyspach naturalnie. Sprawa z bombowcem ma się następująco. Mamy koordynaty, ale jest to tylko przybliżone miejsce położenia wraku, a nie jego dokładna lokalizacja, więc będziemy musieli szukać. Let's go. Samolot rozbił się w 1944 roku w czasie II wojny światowej. Podczas ćwiczeń, które rozpoczęły się na lotnisku w Pearl Harbor, pilot stracił panowanie nad bombowcem i rozbił się u podnóży Mount Kala. Załoga liczyła 11 osób i nikt nie przeżył. Plan na dzisiaj jest taki. Docieramy do wraku i spędzamy w nim nocleg. A rano, po śniadaniu, wracamy do domu. Szlak na sam szczyt jest dość wymagający, szczególnie po obfitych deszczach i ścieżka staje się błotnista i śliska. Wdrapywanie się na śliskie kamienie wymaga trochę gimnastyki. Są liny i łańcuchy, co bardzo ułatwia podejście. Jest to trochę taka via ferrata w wersji hawajskiej. Największą jej zaletą jest absolutny brak ludzi. Przez cały dzień drogi nikogo nie spotkaliśmy.
Przystała las deszczowy, zaczęło padać. I to mocno. It is raining, Isaac. What to do? There's the rainforest. Welcome to Aloha. Yeah. No dobrze, idziemy. O, ale jest psia pogoda. 1200 metrów praktycznie. I nic nie widać. Tylko Izaka widać. No i mnie. W każdych górach, nie tylko na Hawajach, pogoda zmienia się błyskawicznie. Ale nie w każdych górach na 1200 metrów są bagna i jest składka, która przez te bagna prowadzi. A to dziwne. Więc tak, chwycił nas potężny deszcz. Jesteśmy dziś na 1200 metrów. Dzisiaj wraku nie odszukaliśmy z tego względu, że mocno wieje i pada, a to się robi ciemno o godzinie w pół do 7, więc znaleźliśmy takie oto schronienie. No właśnie, wiszę w hamaku. Jakaś budka techniczna na zboczu. Isaac just set up the hammock. Yeah. It was cold, it was raining. It was wet. Now we're making insulation. Yeah, so we had to find a shelter and stay overnight. So tomorrow morning we'll go find a path to B-24 bomber. We'll see. But the shelter is fine. No rain on our heads, at least. 2 hammocks. All right. Which is cool, yeah? Gotta fix it up a little bit. No problem. Isaac used to chase the drug cartels in San Salvador, so that's nothing new for him. Sleep everywhere, you know, anytime. What time did we get here? Like 2 hours ago, yeah? I think so. 6:30. 6:30, yeah, it was. Or no, 5. About 6 o'clock. 6 o'clock. Yeah, it was getting dark quite fast. Yeah. Pitch black outside. Oh. Pitch black, and then you got this mist, rain mist coming through. Emergency blanket, always, you know, always right. So we thought that we're gonna find out the bomber and sleep inside the plane, but the ground is so sleepy and it's raining that, you know, we didn't risk it at all. So what kind of shelter is this? So it's like, I have no Well- idea. It's good that we found it because we didn't have like rain cover over the hammocks. Yeah. So that's a perfect spot. Włóczymy się po naprawdę gęstym lesie tropikalnym i od rana staramy się znaleźć wrak bombowca B-24. Trzeba się mocno przedzierać przez tą dżunglę. Izak jest z tyłu. Nic nie widać, jest mgła. Pada deszcz. Izak, are you coming? Spójrzcie, nic nie widać. Poruszam się bardzo powoli, pomimo że Izak spędził dużo czasu w dżungli w San Salvador, to i tak musi uważać, bo łatwo tu się zgubić. Jest bardzo gęsto, mamy koordynaty, ale pomimo wszystko, jak widać. Izak, What's going on, everyone? it's hell here. We're almost there. Almost, Almost yeah. there. All the crew from the bomber was, you know, just dead. 11 crew. Yeah, 11 crew, and day after they just gave them like proper military funeral. Day after, so we'll see in what condition is the bomber B-24.
when we get there, of course. We used to we have to use this one, no choice, and look at the path. Can you see it, the path? No, because there's no one. There's no path. So we have to cut it. Przy takiej gęstwinie, żeby się poruszać, ścieżkę musimy sobie wyciąć sami. Trzeba być bardzo uważnym, bo wrak może leżeć metry 2 od nas, a my możemy go nie zauważyć. Machete here, no chance. Where now? Choose the way. Shit. And I hope we're gonna go in good direction. Otherwise you're fucked. Yeah. You need a break or you good? Yeah, I'm good. Let's go. Okay. Kolejna godzina cięcia drogi. Nic się nie zmienia. Lepiej, że ten samolot był naprawdę w dobrym stanie, bo to już jest męczące. Spójrzcie. Nic tu nie ma. Ale jest widok. O tak. A my idziemy o tam. I po godzinach mozolnej wędrówki dochodzimy do śladu, że chyba idziemy dobrze, ale tu jest przejebane. Pierwsze szczątki samolotu. Jak widzicie, nie znam się na samolotach, więc nie wiem co to jest. Ale coś odpadło. No dobra, czyli chyba w tym kierunku powinien się rozbić. Idziemy dalej. Chociaż nie wiem, którędy. Im dalej idziemy, tym mijamy coraz więcej szczątków samolotu, bombowca B-24. Tutaj spójrzcie. Tu widać, nie wiem co to za kawałek. Tu jest Izak. No tu jest nasza ścieżka, tak mi się wydaje, bo tędy są, tak wskazują drogę nam wrak samolotu. Zobaczymy, może dojdziemy za chwileczkę. So we are at dead end, yeah? Izak, dead end, yeah. We have been cutting all the bushes, I think like 3 hours more or less, maybe more, and almost run off the water. So common sense tells us that we have to go back and came back here again. We're almost there, but almost there it means here like 1, 2 or 3 hours. Yeah. so and we have to get back through this shit All the way to the top. all the way to top. So hours of climbing and using machete. So next time. Next time. Yeah, we've seen the parts of the plane. We've seen the plane from above, but yeah, what to do? The path is already gone. Yeah, We're trying to make our own path, but we're trying to make our own path for like last 2 hours. Yeah, even looking for the path. yeah. So we have a good track, and I think the next time it's gonna be much easier. Yeah. Yeah, what to do? Okay, let's go.